Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam, słuchajcie, na przegląd półek flohmarktowych, czyli pchlich targów w Niemczech. Zobaczymy, co dzisiaj nam się uda kupić, zobaczyć, nacieszyć oko. Piękna pogoda, więc zapraszam Was serdecznie. Jest ładne. W pierwszym momencie wygląda trochę jak drewno, ale to nie jest drewno. W środku jest jakieś takie, chyba ceramika albo coś podobnego. Ładniutkie. I to ja? 2 Euro. 2 Euro. Ja, 1 Euro. No, piękna lampa. Bohemia. Kryształowa, bez góry. Wygląda jak nowa. Może jest. Prawie jak nowa. Tu ciekawa puszka. Zapewne bardzo stara. Co na niej nawet coś tam pisze. Czekajcie. Holandia. Made in Holland. Ich glaube ja. Oder muss ja.
3 Euro? 2,50. Schön. Te są tu ładne, zobaczcie. Bardzo ładne. Piękne są. Keine Wechsel. Nicht passen. Dann später kommen wir mal gucken, ne? Ja, ich habe gleich getan. Tu mamy arkorok, ale zielony. Chyba jeszcze na żywo takiego nie widziałam. Też ładny. €1. Ja. Das ist Joghurtmaschine. Aha, okej. To jest, moi drodzy, do robienia jogurtu. Tak patrzę na statywy. No, nam się ostatnio 2 zepsuły. Ten tak porządnie wygląda. Ale to są do aparatów fotograficznych, nie do komórek. A my komórkami nagrywamy. Ale powiem szczerze, że jakość tych statywów to naprawdę wiecznie się psują. Nö, das sieht toll aus. Also wenn man das, ja, ja, das sieht super aus. 38. Włoskie. Ja, mach ich neu. Ah ja, frisch neu. Ist doch eine Langzeit abgehauen. Tak teraz to się już gorąco zrobiło wręcz. A tu mamy makorę. Ciekawe za ile.
Tu jaki mamy wazon, zobaczcie. No, duży. Tu jeszcze mamy ładną misę też. A tu mamy talerze z Villeroya Bocha, Botanika. O, nie mają sygnatury, ciekawostka. Wyglądają jak Villeroy Boch. Takie podróbki. Wie teuer sind die Teller? Die? 2 Euro. Stück oder Stück? Mhm. Tu jeszcze mamy coś ładnego, zobaczcie. Taki wazon czerwony. Talerze były po 2 euro sztuka. Aber kann man was machen an alle? Mhm. Tu mnie pani ostatnio pytała o takie formy, jak one się nazywają. To tak się nazywają. Rastal chyba. Chyba tak, bo to są te same formy, tylko ja miałam większą. O, Rastal. Proszę bardzo. Tutaj mamy stajenkę, zobaczcie. I zobaczcie, jakie drogie były figurki. 29 marek albo 129 marek jedna. No. Tu mamy fajny obraz, bardzo mi się podoba. Takie stare obrazy o tematyce, jak to nazwać, kościelnej. Ale naprawdę jest piękne. Zawsze mi się podobają. Кристине поставим рядом на сиденье. Zobaczcie, jakie fajne lustro. No, potężnych rozmiarów, powiem szczerze. Ładne. Nawet kształt mi się podoba. Taki jest inny niż zwykle. I jakie czyste. Czyściutkie. Szukam jakiejś ładnej tacy. Tacy, takiej mogłaby być posrebrzana, ale musi być wielka. Też ma korę. A to już chyba nie jest makora, zobaczcie. Michelangelo pisze na tym, jest napisane. Die Läuse totzuschlagen. Ich hab da gesehen. Patera. To też jest ładna patera z takiego starego kryształu. Bardzo ładna.
To jest na pewno stary kryształ. Bootsleine. Hat sie gesagt 40 Euro oder was, ne? Wolltest du die haben? Nein, ich habe kein Boot. Stara książka. Ciekawe z jakiego roku. 1936, a to nie taka stara. Patrzcie na to. 6 Euro. Ale to jest plastik. To są takie podstawki pod coś. Na figurę. I tutaj mam takie pojemniczki, które ewentualnie mogły być na sól. Ale jeszcze poczekam sobie. Nie pali się. Tutaj jest jeszcze fajny pojemnik, zobaczcie. Kanka. Japanische. Sie haben was. Nee, mir wird schon benutzt. Was würden Sie mir dafür geben? Cóż to jest? Cóż to jest? Czechosłowacja. O, niespodzianka. Viel Erfolg. Wobei auch immer. So viel von zu Hause erzählen und gar. Das war alles fertig. Okay. Ajde. Ej, ajde kad on ustane gdje dođe vamo, ne bi bilo loše. Može on nešto da vidi, ima ovdje patike pored mene dobro. Jeftine, ja. Pa ima razne. Není měsíc сказать. Что за зайбе, není měsíc, tylko tam. A, jeżdżaj na.
Zobaczcie, jaka tutaj maszyna do szycia jest. Do wbudowania do szafki. Borletti. Also von der Maschine, ne? Borletti nie znam. Widzę, że pojemniczki dalej stoją. Podobne mam w domu. No, tu niestety ta nalepka jest bardzo zdarta, a innej nie ma. Na moich nie ma w ogóle nalepek. Zobaczcie na te talerze piękne. Iron Stone. Komplett? Das? Ah, ja. Ja, okay. 10 Euro, ja? 10 Euro. Tak, rozlało się. Wszyscy się pochowali pod daszkiem. To oglądnijmy sobie biżuterię. Co tu mamy? O, tu mamy ładne. Też jakieś starsze, ale czuć lekkie. To raczej nic wartościowego jak lekkie. Ale leje, masakra. To też. Pani mi pisze, nie patrzę na bursztyny, ale wygląda na bursztyn, na pewno nie jest, bo jest lekki jak piórko. Wszystko lekkie, to wszystko chyba plastik. Która bardzo tęskni za tymi. Ale to nie jest chyba bursztyn. Jakie one w ogóle są w cenach? Tu mamy ceny 27,5 euro, 20 euro. Różne ceny, ale jakieś takie lekkie wam powiem. Jakby, o, te mogą być. Te mogą być bursztyny. Ja, der kommt auch noch, der Tom, genau. Ach so. Gebel. Nie będą tanie. Jedna gra na jakiejś flecie, druga trzyma jakąś muzyczkę. Gebel, no. Ale znowu pada. Znowu leje. Tu jeszcze mamy taką rybę. Piłę, wygląda jak piła, ale czy jest? No tu jaka ładna skrzyneczka. A, z pozytywką nawet. Widzicie? Piękna. Mnie też się zimno zrobiło przez ten deszcz. Już rano było chłodno, a teraz jeszcze bardziej. Huchenreuter stary. Kto ma jeszcze takie słoiki w domu? Weki, u nas się to na to weki nazywało, mówiło. No bo już pani. Ich habe auch gerade geguckt. Nee, gibt's nicht. Wenn es P1 ist, hier,
Piękna miseczka. Jest to Dresden za 35 €, bo już pani pytała obok. Wissen Sie, was das ist? Kann man runter... Ach, Limoges, dann lassen Sie. Wenn das Limoges ist. Wie teuer? 100 €. To jest Limoges i kosztuje 100 €. Taka piękna. O, tu mamy piękną karawkę. Myślę, że jest posrebrzana. Bardzo ładna. Polski język wszechobecny. Tu jeszcze mamy piękny talerz. Cudowny. Myślę, że to jest Huchenreuta. Zaraz zobaczymy. Tak, to jest Huchenreuta. Bardzo ładny. I tu mam jeszcze fajny zestaw. Już go oglądałam, ale nie ma sygnaturki. Też jest bardzo stary. Ten garnek jest taki ze złotymi rączkami. Tutaj pani przynajmniej ma daszek. Tu wszystko przykryte, no sami widzicie. Lunęło i zresztą dalej kropi. Chyba się będę zbierać do domu. Że tak było zimno, że kurtkę kupiłam, zobaczcie. Kurtkę kupiłam niebieską, bardzo ładną. Myślę, że mi całkiem dobrze w tym kolorze. Zresztą w ogóle niebieskim to mi jest raczej dobrze. Wracam do domu. Polało, nie polało, polało, nie polało. Trochę nagrałam, trochę chodziłam, trochę, wiecie, stałam pod daszkiem, bo nie dało się nagrywać. Pogoda barowa dzisiaj. Ale zapraszam na zestawienie w domu. Coś tam kupiłam jednak. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na zestawieniu, czyli witam ponownie po Flohmarkcie. Co tam było ciekawego? No deszcz. Ten deszcz nas tutaj, że tak powiem, nawiedza. Przerwa, deszcz, przerwa, deszcz, przerwa, deszcz. Wariactwo. Chyba dawno nie było takiego lata. Nie wiem, jak to w Polsce jest. U Was też jest takie lato. Myślałam, że skupiłam kolczyk, ale nie. Także no, trzeba się jakoś do tego, jakoś sobie z tym radzić. No, po prostu trzeba zabierać jakąś kurtkę, jakąś parasolkę, coś tam ze sobą, żeby w razie W, albo gdzieś się schronić, no, jak jest możliwość. Dzisiaj też tak było, że wszyscy się na hura wbili w jakieś stoisko, gdzie była, że tak powiem, gdzie był daszek. Tam trochę postaliśmy pod tym daszkiem, może z 15 minut, a potem już się dało chodzić, trochę jeszcze kropiło, ale w sumie nie było źle. Potem jeszcze sprzedawcy czekali z tym ściągnięciem tych folii jeszcze jakiś czas, nie? Ale to widzieliście wszystko na filmiku. Słuchajcie, co ja kupiłam, w ogóle to mi się tutaj coś z boku gotuje, za chwilę pokażę Wam co, a może teraz. Ciekawe, co u Was się teraz dobrego gotuje. Tak, moi drodzy, co tu się robi? Bigos się robi. Tu się robi kasza dla Maji, a tu się robi bigos. Trochę zrobiłam za dużo, ale zawsze dużo zamrażam, a zostawiam tylko, wiecie, na może 2 dni. A potem jest dużo zamrożone i potem można sobie wyciągać od czasu do czasu, jak się ma smaka. Takie plany na dzisiaj. Kończę robić bigos. No właśnie, bigos. Typowo polskie danie. Myślę, że w niejednym domu się gotuje dzisiaj. Myślę, że w nawet dużo domach się dzisiaj gotuje w Polsce i nie tylko w Polsce, bo nas Polaków jest dużo za granicą, więc myślę, że tradycje zabieramy za sobą i nawet za granicą gotujemy bigos jak najbardziej. I inne pewnie polskie przepisy też używamy. U nas się dużo gotuje po polsku, w zasadzie bardzo dużo się gotuje po polsku. Różne pyszne rzeczy, barszcz czerwony na przykład też uwielbiamy z jajkiem. Z czym się u Was barszcz czerwony je? U nas się jadło z barszcz czerwony, u nas się jadło z jajkiem na twardo i ze słodką śmietaną. To może być ciekawostka dla kogoś.
bo w dużo domach się je barszcz czerwony z ziemniakami na przykład. Z czym jeszcze? Może mi powiecie, z czym można jeszcze barszcz czerwony jeść? U nas jadło jednak z jajkiem i ze śmietaną słodką. Bardzo pyszny, bardzo uwielbiam. Słuchajcie, zabieramy się za pokazywanie, co kupiłam. Nie ma tych rzeczy dużo, ale myślę, że wyhaczyłam fajne perełki. Coś, na co zawsze poluję i czasem się trafia, czasem nie, czasem trzeba dużo pochodzić, żeby na to trafić. Ja kupiłam, słuchajcie, 2 małe talerzyki od Burgenland. Burgenland to jest ten dzbanek tu u góry, o tu. I ta sosierka tu to też jest Burgenland. No, tu mam 2 rzeczy od Burgenland. I teraz będę miała jeszcze 2 talerzyki. One są bardzo ciężkie do dostania. Oczywiście można je dostać w internecie, słuchajcie, za duże pieniądze, powiem szczerze, nawet czasem za 10 €. Natomiast ja szukam, mam czas, więc nie spieszy mi się, więc mam nadzieję, że czasem sobie dozbieram. Burgenland, Villeroy Boch, 2 € za 2, ale za 2. Także fajna cena, szkoda, że nie było więcej. Była jeszcze sosierka, taka malusieńka, albo nie, to był mlecznik chyba bardziej. Mlecznik i chyba cukierniczka i były chyba jeszcze filiżanki 2, ale to takie maleństwa, jakiejś takiej edycji Burgenland, mini edycje albo coś takiego, bo to było takie mini, nie? No, także myślę, że fajne, one zawsze są fajne, one też są bardzo trwałe. Pokażę Wam, jak sygnaturka wygląda. O tak, Villeroy Boch, Burgenland i to jest fajans, nie? To nie jest w ogóle porcelana. 2 €, także fajna cena. Drugą rzeczą mamy, słuchajcie, duże talerze. Coś, za czym chodzę też już bardzo długo. Angielskie. To są angielskie talerze, już Wam pokazuję. Jest ich 6. Było ich więcej na tym stoisku, ale niektóre były mniejsze, niektóre miały w ogóle inny jakby design. I wydaje mi się, że były z jakiegoś nie do końca tego samego modelu. Tak wyglądają. Myślę, że są przefantastyczne. Ja już mam z tej serii barszczówki. Mam do barszczu taki mały talerzyk. Mam sosierkę. I to chyba wszystko. Ale teraz mam 6 talerzy. Ich jest 6. I one wyglądają na wszystkie takie same. Widzicie? Ale mi się wydaje, że jedne są nowsze, drugie są starsze, bo już Wam pokazuję. Niektóre mają, tu będzie to widać, albo i nie, niektóre mają bardziej ten rand niebieski, a tu bardziej rand biały, czyli wydaje mi się, że ta farba z tego, widzicie, tutaj najbardziej widać, tutaj ta farba na tym randzie nie jest tak jakby, myślę, że one po prostu były w zmywarce myte i nie widać tego bardzo. I myślę, że to tam nikt na to nie będzie zwracał uwagi, ja po prostu zwracam, bo ja dużo rzeczy widzę. Natomiast jest ich 6, są prawie identyczne, naprawdę mało jest takich znaczków, że jest jeden od drugiego troszeczkę inny, tak jak mówię, ten rand jest troszeczkę w jednym talerzu bielszy, ale tego naprawdę nie trzeba zauważać. Wam pokażę sygnaturkę. Tutaj jest to Ironstone, Made in England, Royal Tudor Ware. Tak to na tym pisze, tak to jest napisane. Myślę, że fajne, słuchajcie, za 15 € wszystkie. 15 € to jest tak, myślę, minimum, żeby za te talerze dać, bo no taniej nigdy nie widziałam. To 15 € to już jest mega dobra cena, także fajne talerze. Teraz będę polować na być może takie same, w sensie jeszcze 6. Fajnie by było mieć na 12 osób taki zestaw, taki serwis. No i głębokie, nie? 12 płytkich i 12 głębokich. Sosierkę mam, więc no, będzie ok. Z czasem się znajdzie. I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest taki piękny ptaszek. Co to jest? W sumie to nie wiem, czapla? Czy nie czapla? Z mosiądzu, ale uważam, że jest taki naprawdę ładnie zrobiony, tak designersko zrobiony, ma taką bardzo ładną formę, ten ptak. Dajcie znać, co to jest. Mi się wydaje, że to jest czapla, ale jak nie jest to czapla, to mi na pewno napiszecie.
Ma tu taką nóżkę na dole, na której stoi jakieś tam, o jest nawet, Made in India, czyli hinduskie, indyjskie, nie wiem jak to tam się wymawia, ale myślę, że jest bardzo ładny. Bardzo ładny. Takie coś zawsze pasuje gdziekolwiek, gdzie by się nie postawiło, to będzie zdobić bardzo różne miejsca, także fajny jest. Mi się bardzo podoba jego forma, taka jest z gracją, można powiedzieć. Nie jest taki, wiecie, duży, ciężki, tylko jest taki, można powiedzieć, filigranowy mimo wszystko, chociaż jest wysoki, nie? No, kosztował 8 euro. Myślę, że dobra cena jak za mosiąc. Mosiąc jest przeważnie drogi. Tutaj 8 euro można wytrzymać, nie? I to słuchajcie, to wszystkie moje zakupy na dzisiaj. Trochę zmokłam, kupiłam jeszcze kurtkę, ale kupiłam kurtkę nową, bo na Flamarkcie też są kurtki, w sensie też są ciuchy, są też stanowiska z nowymi rzeczami, z nowymi ciuchami, czasem są stanowiska z nowymi torebkami, jakimiś tam portfelami, także bywają te stanowiska z nowymi rzeczami. Ja kupiłam nową kurtkę dzisiaj, bo szukałam takiej kurtki przeciwdeszczowej właśnie, żeby ona była lekka, żeby ona była przeciwdeszczowa i żeby miała kapuzę, w razie było, żeby nie zajmowała mało miejsca jakby w torbie i żeby po prostu można było ze sobą wziąć i nie zawsze chodzić z parasolem, bo ja jak nagrywam, to mi jest ciężko trzymać parasol i wtedy już nie mam żadnej ręki, więc lepsza jest kurtka z kapuzą. No. Także tak, tutaj widzicie coś nowego. Ja tutaj poszalałam trochę na tej ścianie ostatnio, podkusiło mnie i zrobiłam coś innego. Użyłam tych obrazów, co tutaj zresztą też nowy kwiatek. Udało mi się go dzisiaj prawie kupić i myślę, że bardzo fajnie pasuje razem z tą orchideą. Chyba w orchideę już nie będę szła, bo tu jest dość ciemno w tej kuchni i te orchidee tutaj nie do końca dają sobie radę. Także no, a to Wam pokażę za chwilę, jak się pożegnamy. Fajnie to wyszło, myślę. Mamy tutaj jeden ten frachtowiec, chyba to jest, potem mamy ten okrągły, talerz, też ze statkiem i potem mamy jeszcze inne, które też kiedyś kupiłam częściowo na sklepach używanych, częściowo na Plichtargach. Nie pamiętam ile kosztowało, bo to teraz już nie jestem w stanie spamiętać tego, ale fajnie to wyszło. Zaraz Wam pokażę. Jeden obraz jest od mojego syna, ten u góry po lewej stronie, który jest nas narysowany, bo mój syn bardzo ładnie rysuje, także przez to studiuję między innymi w tym kierunku i zaraz Wam pokażę. My się, słuchajcie, na dzisiaj żegnamy. Ja Wam życzę miłego tygodnia. Miłej niedzieli jeszcze, bo to wskoczy o 16, więc miłej niedzieli jeszcze. Miejcie dobry dzień i widzimy się za parę dni. Aha, no i oczywiście jak się podobało, to dajcie łapkę w górę. Pa!